Cześć ocalali. Jak zapewne wiecie, bo mówiłem o tym na lewo i prawo, w zeszłym tygodniu byłem w Istambule na Europe VIP Players Share Meeting, organizowanym przez Huawei App Gallery. Ale mogliście nie wiedzieć, że na tym wydarzeniu spotkałem Terego Lina, dyrektora finansowego FunPlus, odpowiedzialnego za, dokładnie, State of Survival, naszą ulubioną i ukochaną wspólną grę. Udało mi się z nim zamienić kilka słów i wymienić numerami telefonów. Także nawet teraz, tydzień po tym wydarzeniu, pozostajemy w kontakcie. W drugim dniu konferencji, to był piątek, gracze, którzy płacą w lirach tureckich, zauważyli drastyczny ponad dwukrotny wzrost cen. Podszedłem z tym do Terego i zapytałem o całą sytuację. Później zaczęła się konferencja, więc nie mieliśmy możliwości porozmawiać, ale wkrótce później mój telefon zawibrował i dostałem informację, którą widzicie teraz na ekranie. W niedzielę zaś, już po powrocie do Polski, podsunąłem naszemu dyrektorowi finansowemu pomysł, w którym gracze mogą zdobyć fragmenty bohaterów Limitless starszych generacji. Nawet te, które są obecnie niegrywalne, bo są za słabe. Są gracze, tak jak wy i ja, którzy uwielbiają kolekcjonować, więc takie coś zawsze byłoby zastrzykiem pozytywnej energii. No i pamiętacie, co się stało w poniedziałek rano, a raczej w czasie resetu z niedzieli na poniedziałek? Tak, w sklepie gry pojawił się Magnus i spółka. Przypadek? Być może, ale daje do myślenia. W międzyczasie wszystkich, których boli zakup pakietów w State of Survival, pragnę poinformować i powiedzieć to głośno, że Huawei App Gallery ma dla Was przygotowane coś specjalnego. Po migracji konta i przypięciu go do Huawei, bo to bardzo ważne w kwestii bezpieczeństwa, żeby nie utracić konta, Huawei daje graczom nowe możliwości. Po pierwsze dostaniecie ode mnie kupon o wartości 3 euro lub równowartości w Waszej lokalnej walucie lub równowartości w lirach tureckich. Po drugie, Huawei ma dla Was kampanię, o której mówiłem kilka dni temu. Nagradzając Wasze zakupy pakietów w State of Survival, macie możliwość zebrać kupony, dzięki którym kolejne zakupy będą pomniejszone na różne kwoty, zależne od Waszych wydatków w grze. Po trzecie, mamy kampanię dla starych przyjaciół, w których jeżeli w ciągu 6 miesięcy wydasz w State of Survival 1000 euro lub równowartość w Twojej lokalnej walucie lub równowartość w lirach tureckich, dostaniesz od Dajny, mojej menadżerki oraz równocześnie opiekuna gry State of Survival w sklepie App Gallery 25 euro. Samo przeniesienie konta do App Gallery z Google Play czy iOS nie jest trudne. W komentarzu na dole zostawię dokładną instrukcję w języku polskim i angielskim, jak to zrobić, więc każdy będzie mógł sobie to zrobić w dowolnym dla siebie czasie. Jeżeli miałbyś lub miałabyś jakieś problemy z przeniesieniem konta, to spokojnie napisz do mnie na Discord. Jestem dostępny pod nickiem valencianistas.pl, pisane łącznie, wszystko z małych liter. A teraz wracajmy do sedna sprawy. Podsunąłem Teremu kilka pomysłów i chciałbym, żebyście obserwowali teraz ze mną zmiany, które być może zajdą w grze. Być może będę tym dobrym wujkiem, który przyczyni się do tego, że ten game experience dla graczy będzie troszeczkę lepszy. A ponieważ gracze mają teraz możliwość przejścia do innych stanów, utworzyły się bardziej aktywne sojusze, w których liczba aktywnych graczy przekroczyła niespotykany do tej pory poziom. To oczywiście wspaniała rzecz, ale rodzi też pewne problemy. Mianowicie, na przykład na rajdach na bunkier, w których może dołączyć do rajdu tylko 20 graczy. Dla średnio aktywnego sojuszu to żaden problem. Z drugiej strony, dla bardzo aktywnych sojuszów, które się teraz potworzyły, 20 graczy to trochę mało. Pojawia się ten problem, że nie każdy może dołączyć, a później tracą nagrody i gracze nie są zbyt zadowoleni z tego. Możliwe byłoby zwiększenie liczby graczy, którzy mogą dołączyć do rajdu na bunkier do 30, a nawet 50 graczy. Z pewnością poprawiłoby to odbiór gry przez wszystkich typów graczy, zarówno free-to-play, low, mid i high spenderów. A skoro jesteśmy już przy bunkrach, nagrody za bunkry i to dosłownie wszystkie nagrody, za pierwsze przejęcie, za całkowite przejęcie i nagrody dla sojuszu wymagają odświeżenia. Oznacza to, że nie są atrakcyjne dla graczy. W wielu stanach
Gracze, którzy wydają duże pieniądze w grze, w ogóle nie biorą udziału w tych wydarzeniach, bo są one dla nich po prostu stratą czasu. Nie ma w nich nic interesującego, co byłoby warte ich uwagi. A jeżeli już jesteśmy przy przeterminowanych nagrodach, to przypomniałem Teremu również o wydarzeniu Strefy Plagi. Chyba nikt, zarówno ze starych, jak i średnich wiekowo stanów, nie gra tego wydarzenia, bo nagrody są po prostu słabe. Od kiedy kondycja oddziałów stała się dobrem luksusowym, nikt nie chce tracić jej na skrzynki z Medi. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby zamienienie skrzynek z Medi na skrzynki z fragmentami bohaterów rezonowanych. Wako, Kira, Daryl, Oli, Dylan, a może nawet bohaterowie rezonowani z kolaboracji State of Survival x Resident Evil. Albo uniwersalne fragmenty rezonowane, a gracze sami wybieraliby, na co chcieliby je zamienić. Cóż, to tylko część rzeczy, o których rozmawiałem z Terrym Linem, dyrektorem finansowym FunPlus. W kolejnym wideo opowiem Wam, jaką nową kolaborację chce przedstawić nam State of Survival oraz dlaczego, jeżeli wypali, będę mógł się nazywać praojcem tej współpracy.